Ten podcast jest częścią większego projektu. Moodify to aplikacja o zdrowiu psychicznym, a sam podcast jest jednym z elementów tej drogi. Dzisiaj goszczę Marzenę Figiel-Strzałę, ale nie chcę cię, Marzenka, przedstawiać. Chciałabym, żebyś ty to zrobiła. Dobrze? Co robisz w życiu? Straszne, mam się sama przedstawić. Wiesz co, tak pewnie powinnam powiedzieć, jestem reporterką, dziennikarką. Zawsze trzeba być podpisanym, jak się gości w telewizji, czy w ogóle jak się daje jakąś recenzję, czy podpisuje się z tyłu książki, to zawsze proszą, jak mamy panią podpisać? Podróżniczka, dziennikarka, reporterka i w zasadzie jakby wszystkie te określenia pasują, a jednocześnie żadno z nich. Wydaje mi się, że jestem po prostu człowiekiem, który opowiada historie ludzi, którzy nie są słyszalni, czyli małych ludzi, dzieci, których historie są pomijane, o których po prostu nikt nie ma pojęcia i nikt się nim nie przejmuje. Więc można powiedzieć, że jestem głosem może dzieci z różnych miejsc na świecie. Marzena, zobacz, masz wykształcenie dziennikarskie, prawda? I dlaczego ty wybrałaś taką ścieżkę? Mogłabyś siedzieć w ciepłym, klimatyzowanym biurze z komputerem, z kawką i mieć wygodną, miłą pracę. Dlaczego wybrałaś taką, a nie inną drogę? Wiesz co, to też jest czasami tak, mam dwie na to odpowiedzi, ale zacznę od tej pierwszej. Pierwsza jest taka, że czasami to nie my wybieramy drogę, tylko droga wybiera nas. I z całą pewnością myślę, że tutaj jest trochę taka historia. Faktycznie jakby ja zawsze bardzo mocno kierowałam się w życiu intuicją i sercem i nigdy nie miałam problemu też ze słyszeniem swojej intuicji. I faktycznie podczas studiów w ogóle jakby zawsze takim priorytetem moim było pracować, żeby odłożyć pieniądze i te pieniądze zawsze odkładałam nie na ubrania, nie na kosmetyki, nie na cokolwiek innego, tylko właśnie na podróże. Wiedziałam, Maroko potrzebuje tyle i tyle, Kambodża potrzebuje tyle i tyle, tyle bilet, dobra, uzbierałam już na bilet, a pracowałam naprawdę, to były czasy dawne, nie takie bardzo dawne, ale faktycznie to były czasy, kiedy zarabiało się 5 zł za godzinę stania w hipermarkecie jako hostessa, czy stałam na musztardach, miałam taki grill nawet przenośny i musiałam grillować kiełbasę i właśnie tam, żeby ludzie mogli degustować te musztardy. Oczywiście skończyło się na tym, że rozdawałam za darmo głodnym ludziom te kiełbasy i wyrzucili mnie z tej pracy, ale potem już na przyprawach pracowałam, więc nie mogłaś rozdawać. Więc nie mogłam rozdawać, też nikt za bardzo nie chciał, więc faktycznie to się udało, a potem już pracowałam w redakcji Marquardt Online, więc po prostu miałam tak zwany home office, czyli łączyłam studia właśnie z tą pracą i priorytet był zawsze jeden, wyjechać. Był jeszcze wtedy na rynku w Krakowie Empik. Ja zawsze po zajęciach szłam do tego Empiku na dział, podróże i tam się zaczytywałam w reportażach, przewodniki oglądałam i to było często wybierałam kierunek podróży właśnie przez te obrazy, które w tym Empiku znalazłam. I to był mój priorytet i zawsze nim był. Czy jak na przykład starałam się do szkoły teatralnej, miałam gdzieś drugi etap, a miałam już kupione bilety do Kambodży, to ja wybrałam bilety do Kambodży, że zawsze ta droga mnie bardziej wołała niż wszystko inne, ale nie miałam w sobie tej odwagi, żeby już po studiach czy na studiach stwierdzić, dobrze, ja będę reporterką, ja kupuję aparat i biorę się za to opowiadanie tych historii. Musiały minąć lata, żebym ja poczuła, że to, co będę mówić, będzie usłyszane. A w zasadzie to się stało wtedy, kiedy przestałam się nad tym zastanawiać, czy ktoś to będzie oglądał, tylko po prostu szukałam historii, które ja muszę opowiedzieć. Wrzucałam je na początku na kanał na YouTubie. Było mało wyświetleń, 100-200 osób, 200 osób oglądało, ale ja dalej to robiłam. Dalej jakby ciężko pracowałam na to, żeby móc te historie zrealizować, potem żeby je umieścić właśnie na YouTubie, aż w końcu jakiś jeden film, drugi wpadł w viral i wśród zwłaszcza nauczycieli, którzy na lekcjach wychowawczych puszczali dzieci świata. I faktycznie tak to się zaczęło, czyli to była taka jakby potrzeba opowiadania historii, które gdzieś tam znajdowałam.
A druga rzecz, która wydaje mi się, której nie można ominąć, bo też jest związana ze zdrowiem psychicznym, to jest zdiagnozowane ADHD. Już wiadomo, teraz ADHD podobno jest modne, a wydaje mi się, że to nie jest kwestia mody, tylko kwestia tego, że teraz są narzędzia, jak ADHD diagnozować. Ja jestem późno zdiagnozowaną, niezdiagnozowaną dziewczynką, późno zdiagnozowaną kobietą i faktycznie to jest też tak, że osoby z ADHD, które mają problemy z takim funkcjonowaniem w normalnym życiu pod tytułem zadzwonić telefonem, pójść na pocztę, coś załatwić, tak w sytuacjach takich skrajnych, czyli właśnie jak ratownicy medyczni czy reporterzy wojenni, sprawdzają się najlepiej i faktycznie jest tak, że ja kiedy jestem w akcji, ja jestem trochę nieustraszona, ja załatwię wszystko, ja wejdę wszędzie i po prostu taki mam w sobie power, czego nie można powiedzieć później o moim funkcjonowaniu w Polsce pod tytułem zadzwonić, odebrać, zapłacić rachunki w terminie. I faktycznie wydaje mi się, że właśnie ten mózg ADHD-owy plus właśnie trochę takie przeznaczenie, za którym szłam całe życie, to sprawiło, że robię to, co robię. Strasznie długo chyba mówiłam. W ogóle się tym nie przejmuj. Będziemy wycinać. Nic nie będziemy wycinać, wszystko pójdzie w całości, wiesz, słucham jak urzeczona. Wiesz, jak Marzena ogląda się twoje materiały, twoje reportaże, to widać jak dużo serca, odwagi i wkładasz w to, co robisz, swoją pracę, jak bardzo jest to niebezpieczne czasem i zastanawia mnie to, czemu na przykład, co cię motywuje do działania, czemu ty sobie nie dałaś spokoju, na przykład chociażby jak byłaś w Afryce, w tym plemieniu, co mówiłaś? Suri. Tak, że o mało co nie straciłaś życia i jaką odwagę, jaką miłość do swojej pracy, do dzieci, do tego, co robisz, trzeba mieć w sobie, żeby pomimo tak ciężkich doświadczeń nadal to wykonywać. Jak to w sobie to mieścisz wszystko? Wiesz, bo to jest też tak, że na 100 historii, na setkę ludzi spotka mnie krzywda od jednej osoby, czy w jednym miejscu. I zawsze jakby ten bilans zysków i strat jest po stronie zysków. Zawsze na koniec sezonu, który leci, robię podsumowanie. Teraz 758 dzieci zostało uratowanych, objętych programem edukacji, wyżywienia. I jak ja mogłabym przestać to robić? Bo to nie jest koniec. Dzieci, które potrzebują pomocy, jest stanowczo za dużo. To są miliony. I faktycznie takie momenty, jak wtedy ten atak w plemieniu Suri, to był taki moment refleksji i wiedzieliśmy, że wtedy trzeba się wycofać jakby w ogóle z tego rejonu, z tej granicy Etiopii i Sudanu Południowego. No i minęły te 3 lata i dostaliśmy cynk, że przez chwilę jest bezpiecznie i pojechaliśmy tam. To była taka naprawdę luka, bo miesiąc po naszym wyjeździe już zginęło tam 2 turystów. Więc to naprawdę była taka luka szczęśliwa, że nikt w tym czasie nie zginął oprócz tam Suri samych, bo zostali zaatakowani nocą przez Nyangaton w wiosce obok. Ale faktycznie jestem bardzo wdzięczna za to spotkanie, bo wiem, że kolejne może się trafić dopiero za parę lat. I wiele też mitów, które związane były z plemieniem Suri, to są dzieci, które są wymalowane, mają wzory na twarzy, są dekorowane kwiatami, liśćmi. Wiele mitów na temat Suri chodzi i bardzo, bardzo ważne było dla mnie, żeby się z tymi mitami też rozprawić i to się udało. Aczkolwiek faktycznie, kiedy miesiąc później dostaliśmy informację, zapłakany nasz przyjaciel, kierowca zadzwonił, że jego brat zginął i 2 turystów, to faktycznie wtedy pomyślałam, Boże, znowu anioł stróż czuwał nad nami i jak bardzo to jest jednak niebezpieczne miejsce i jak ciężko jest tam pomóc komukolwiek właśnie przez to, że to jest rejon cały czas tak jakby wojenny, mimo że to jest wojna, która nie jest wpisana jakby w listę wojen, które się toczą na świecie, ale to jest wewnętrzna wojna plemienna. Do tego dochodzą kopalnie złota, które się tam znajdują. Wiadomo, tam gdzie pojawia się zysk, tam zawsze jest bardzo niebezpiecznie. No także są takie historie, są momenty trudne, niebezpieczne, ale przez to, że zawsze udało nam się jakoś wyjść całą, my też to robimy z głową. Czasami musimy się wycofać,
wejść innymi drzwiami. Więc to też nie jest tak, że jakby nie cenimy swojego życia, bo też dbamy o siebie nawzajem, bo kręcimy we dwójkę, ja i mój mąż i robimy wszystko, żeby jak najbezpieczniej zawsze się wszystko skończyło. No i też tak z opatrznością jakoś to się wszystko udaje do tej pory. Marzenko, ty się napatrzyłaś na tak dużo podczas swoich podróży, wiesz, i byłaś uczestniczką obrzezania dziewczynki i patrzysz na niewolniczą pracę dzieci za głodowe stawki i to wiesz, aż mi się, zwykłemu człowiekowi nie mieści w głowie, jak Marzena przed 40 przeżyła już kilka żyć, wykonując swoją pracę i jak później wrócić do codzienności po doświadczeniu tak wielu ciężkich sytuacji? Nie da się. To my już nigdy nie wrócimy. My też właśnie z Damianem często rozmawiamy o tym właśnie o gronie przyjaciół, czy tam o wyjściach. No, często jest tak, że ludzie piątek, sobota spotykają się z ludźmi, nie wiem, idą na piwo, rozmawiają, a to jest tak, że my jesteśmy trochę takimi outsiderami, ale to też wynika z tego, że nas świat zmienił, nam coś dał, ale coś też odebrał. I wielu rozmów ja nie jestem w stanie prowadzić. Gdzieś tam słyszę, nie wiem, jestem na pilatesie, załóżmy, i tam osoby rozmawiają o tym, że kupiły na Shein, coś na Shein? Też nie wiem, jak się wymawia, ale tak, chińska platforma. Tak, ja już się wycofuję, ja nie potrafię. I nie potrafię słyszeć pewnych rzeczy. Też ja nie mam jakby też potrzeby na przykład wyjść na miasto, wydawać pieniądze, czy jeść tam mieście, czy nie wiem, iść do galerii. Jest tak trochę, że ktoś kiedyś powiedział, że mam smutne oczy, ale to chyba nie jest smutek, tylko to jest taka świadomość, że ja noszę w sobie świadomość, która nie pozwala mi na zasadzie cieszyć się życiem pod względem materialnym, że to teraz, nie wiem, jadę na wakacje, wynajmę drogi nocleg, będę, nie wiem, jadła drogie kolacje i nawet jakby mnie było na to stać, chyba nie byłabym w stanie, bo jakby ja widzę, że nie o tym jest życie, że życie jest o docenianiu naprawdę małych rzeczy i tak naprawdę zawsze, kiedy jakiekolwiek narzekanie chce przyjść do mnie, na przykład wczoraj opóźniony pociąg, upał i już miałam zacząć narzekać. I sobie myślę, jak śmiesz narzekać? Masz wodę, masz swoje łóżko, stać cię na bilet na pociąg. Jeździłaś jeszcze pół roku temu w wagonie towarowym z dziewczynką, gdzie z bagażami jeździłyśmy, bo dziewczynki nie stać na bilet, a ja chciałam doświadczyć jej życia, pokazać jej życie, więc w wagonie towarowym w Indiach 1,5 godziny, w jedną, drugą, 4 takie kursy dziennie robiłyśmy i ja śmiem narzekać, że pociąg jest opóźniony i to są takie sytuacje, które jakby my tak jesteśmy trochę obok świata, my potrafimy uczestniczyć w rozmowach ze znajomymi, z przyjaciółmi, ale jednak jest coś takiego w nas, taka gorycz, takie coś, takie naznaczenie, że my te dzieci ciągle mamy w sobie. Dostaliśmy wczoraj, też mi tak smutno jest dzisiaj trochę, bo jedna z naszych dziewczynek, Ambia, to jest dziewczynka, która pracowała w garbarni w Bangladeszu i oprawiała skóry, które później głównie na chińskich platformach są sprzedawane. I strasznie mądra dziewczynka. Dzięki temu, że dzięki odbiorcom, dzięki widzom reportaży od 2 lat opłacam jej edukację. Dziewczynka zaczęła mówić biegle po angielsku. No i coś, na co nie mamy wpływu, zachorowała i teraz jest umierająca. Nie chcą jej przyjąć do szpitala, bo ma odrę. Nie chcą, żeby nikogo innego zaraziła. To jest coś, na co nie mam wpływu. Musiałabym być ja na miejscu. Nie pomoże wysłanie pieniędzy. Nie chcą dziewczynki przyjąć do szpitala, więc ona teraz w tym slumsie z tą gorączką 40 stopni leży i tylko ciągle patrzy na telefon. Czy nie dostanę wiadomości, że Ambia nie żyje. I są takie trudne momenty. Jedno dziecko nam umarło w kopalni Miki na malarię. To są bardzo trudne rzeczy, na które nie mam wpływu, ale jakby cały czas próbuję trzymać się tych rzeczy, na które wiem, że mam wpływ. Zawsze taki bilans robię przed snem.
staram się nie myśleć o tym, ile dzieci nie udało się uratować, ale myślę o tych, które się udało. I czasami nawet muszę wejść na WhatsAppa i wejść na przykład w rozmowę z Wiolą, naszą serdeczną przyjaciółką, aniołem, który w Kenii opiekuje się 300 naszych dzieci. I właśnie na przykład teraz historia sprzed tygodnia. Rodzice, którzy adoptowali jedną z dziewczynek, powiedzieli, że z okazji Dnia Dziecka chcą jej wysłać dodatkowe środki. Tam wysłali chyba 1000 złotych. I zostaliśmy wideo, jak dziewczynka idzie z materacem do domu z targu, bo dzięki temu nie na glebie będzie spała, tylko na materacu. I następne zdjęcie kozy. I po prostu za te pieniądze dziewczynka kupiła kozę, żeby mieć trochę mleka koziego. Więc za 1000 złotych zakupiony materac i koza i tam jeszcze zostało na opłaty szkolne, na ubranka dla dzieci i tak dalej. I właśnie to są takie historie, bo głuchoniemy chłopiec, wiadomo, gdzie w plemiennych społecznościach głuchonieme dzieci są odrzucane. Faktycznie ojciec odrzucił chłopca, chłopiec chodził z domu do domu, spał u sąsiadów i dzięki Wioli udało się nam tego chłopca odnaleźć. Chłopiec jest już w internacie, w takim po prostu, to nie jest dom dziecka, to jest taki internat dla dzieci, które po prostu nie mają gdzie spać. I właśnie jest bardzo szczęśliwy i tam nagrał taki filmik, jak właśnie próbował tą wdzięczność wyrazić. Więc trzymam się tych dobrych historii. I teraz wiesz, coś bardzo niesamowitego, bo ja wiem o tych wszystkich dzieciach, wiem, że ich jest 758, wiem jak mają na imię, wiem ile mają lat, mamy całego Excela z tym, któremu dziecku się kiedy kończą opłaty szkolne i tak dalej. I przeczytałam, wiesz co, teraz taką książkę, byłam na sprzedaż. Historia afgańskiej dziewczynki, która całe życie próbowała walczyć o to, żeby pójść do szkoły. Tam z tej szkoły jej wyrzucali, zbierała na mundurek, bo myślała, że jak kupi mundurek, to ją do tej szkoły przyjmą. Sonita, bardzo, bardzo w ogóle polecam wszystkim tą książkę. Absolutnie przejmująca. I jej w końcu się udało dzięki jakiemuś NGO-sowi. W końcu faktycznie skończyła szkołę, nauczyła się pisać, czytać. Dziś jest aktywistką i walczy o prawa dziewczynek i kobiet w Afganistanie, co wiemy, po prostu jest sytuacja coraz gorsza zamiast coraz lepsza. I pomyślałam sobie o tym, czyli jej życie tak bardzo się zmieniło dzięki właśnie jakiejś organizacji, która dała jej edukację. I sobie myślę, dobrze, czyli ja mam 758 takich Sonit. 758 dzieci, którym naprawdę tylko dzięki widzom, dzięki odbiorcom tych historii uda się pomóc. I to jest absolutnie niesamowite. Już mamy jedną taką historię. Dziewczynka miała zostać sprzedana do niewolniczej pracy jako pomoc domowa w Ugandzie. Ale robiłam materiał o handlu ludźmi. Ja wiem, jak kończy się sprzedanie na pomoc domową. To są często dzieci, które kończą w burdelach dla pedofili. Więc i ta dziewczynkę udało się uratować. To ona miała bilet na za 3 dni. Ona się już żegnała z rodziną. I dzisiaj ta dziewczynka jest w szkole 2. stopnia. Jest najlepszą dziewczynką w szkole i chce zostać lekarzem. Wiadomo, że to, czy zostanie lekarzem w takim miejscu, nie jest niestety pewne. Nie tylko zależy od jej dobrych chęci, ale dziewczynka jest naprawdę wybitna. Teraz czyta tacie, czyta mamie, uczy pisać i czytać rodzeństwo. Więc to są absolutnie niesamowite historie. Jak edukacja zmienia wszystko. Są dzieci, których największym marzeniem jest po prostu móc iść do szkoły. To jest największe marzenie. Zamiast do kopalni, fabryki albo na żebry, bo też tak się zdarza. Mhm. Czy ty wierzysz, że świat się da zmienić? Że twoja praca nigdy nie pójdzie na marne i przyniesie owoce? Tak, a wierzę dzięki dzieciom, wiesz, ale nie tym uratowanym z różnych krańców świata, tylko dzięki dzieciom naszym z Polski. Ostatnio dzieci z Łodzi podarowały mi medal pękniętego serca, ponieważ wyobraź sobie, że na lekcji wychowawczej nauczycielka puszcza im dzieci świata. Dzieci mają w szkole całą tablicę, których bohaterów już poznały, z jakiego kraju. I dzieci w ogóle robią bransoletki ręcznie, sprzedają je, żeby właśnie zaadoptować dziecko. Mają teraz już 2 dzieci, ta cała szkoła pod swoją opieką. I faktycznie jest tak, że te dzieci, które oglądają historie o innych dzieciach, o swoich rówieśnikach, całkowicie zmieniają jakby swoje potrzeby. To już nie jest to myślenie, chcę
tego, nie wiem, nowy telefon, chcę coś tam, nie wiem, coś jest modnego, jakieś te takie okropne, brzydkie zabawki były modne. Jak to się nazywało? Takie włochate, Labubu. Tak, Mhm, tak. I faktycznie i zdają sobie sprawę, no tak, w ogóle o czym ja marzę, skoro inne dziecko teraz właśnie idzie 6 godzin po wodę w 42-stopniowym upale, a ta woda jest koloru brudnej kałuży po deszczu, więc faktycznie to mi daje taką ogromną nadzieję, jak wiele właśnie dzieci i młodzieży zmienia swoje podejście. I w ogóle ja teraz widzę, być może ja też jestem w jakiejś bańce, na pewno, ale widzę tak wiele zmian, tak wiele potrzeby, na przykład szukania etycznej mody. Widzę, jak bardzo upcycling się w ogóle rozwija w Polsce, jak bardzo my potrzebujemy właśnie dawać życie nowym rzeczom. I dzięki wiadomościom, które dostaję na Instagramie, ja wiem, że niektóre z tych potrzeb są właśnie gdzieś tam efektem obejrzenia historii dzieci świata, czy plaży pełnej ubrań w Ganie, czy fabryk ubrań w Bangladeszu, więc mam takie poczucie, że jejku, że te historie, no trzeba opowiedzieć, bo one się dzieją. Jedyne, co trzeba zrobić, to je znaleźć, sfilmować, zmontować i wypuścić w świat. I że to jest moje zadanie, z którego się muszę wywiązać jak najlepiej potrafię. Jaka była najtrudniejsza, najbardziej łamiąca serce historia, której doświadczyłaś w pracy? Cały czas jedna od wielu lat, cały czas jedna jest faktycznie po prostu rozdzierająca serce i razem z Damianem właśnie to był moment też takiego załamania psychicznego, że po tym jak my przyjechaliśmy tam, zobaczyliśmy, co tam się dzieje, wróciliśmy do takiego hostelu, który wynajmowaliśmy tam 2 godziny od tego miejsca. My po prostu nie byliśmy w stanie zasnąć. My byliśmy w spazmach płaczu i wiedzieliśmy, że mamy jedną noc, żeby się wypłakać, bo od następnego dnia spędzamy całe doby już z tymi dziećmi i my przy nich płakać nie możemy. Więc mieliśmy jedną noc, żeby się wypłakać, ale Jezu, po tyle lat minęło już od tego, a po prostu to jest taki widok dla mnie ciągle rozdzierające serce, to jest kopalnia Miki. Kopalnia Miki na Madagaskarze. To są maluszki 5-6-letnie, które z latarkami na czole wychodzą z ciemnej kopalni całe w brokacie, czyli w mice. I ja jadąc tam, wiedząc, że jadę sprawdzić, jak powstają nasze kolorowe kosmetyki, rozświetlacze, które w drogeriach kipią, półki się uginają od rozświetlaczy. Na Instagramie tutoriale, jak się pomalować. I ja po prostu zobaczyłam te dzieci w brokacie, które tą mikę muszą wydobywać. To mnie to złamało całkowicie. Ja nie mogę patrzeć w ogóle na kosmetyki z miką. Są alternatywy, więc jakby to jest dobre, ale faktycznie ja w ogóle mam wrażenie, że o tej mice to jakoś świat nie mówi, że mówimy o kobalcie w Kongo, że elektryczne hulajnogi, ale elektryczna hulajnoga, elektryczny samochód nie jeździłby, gdyby nie mika. Nie byłoby tych lamp studyjnych, gdyby nie mika. Nie byłoby mnóstwa rzeczy, materiałów budowlanych. Nawet piekarnika nie byłoby, gdyby nie mika. I jeszcze te kolorowe kosmetyki. Mika jest w ogóle wokół nas, mimo że nie zdajemy sobie z tego sprawy. I jak świat śmie zrobić tak, nie świat, tylko ludzie, że te dzieci, które tą mikę, która jest tak cenna jak złoto, bo bez niej nie funkcjonowałoby wiele rzeczy, jak one mogą umierać z głodu, jak one mogą jeść popiół zmieszany z szarańczą, bo dostają tak małe wynagrodzenie za swoją pracę. Jak to jest możliwe, że dzieci w poszarpanych ubrankach, bose, całe po prostu poharatane, wchodzą do głębokiej, wąskiej kopalni i wyjmują płaty miki. Świat na tym cały korzysta, a one umierają z głodu. Jak to jest możliwe? I to jest to przerzucanie odpowiedzialności. Producent nie wie, bo się nie dowiedział, ja to nie, to właściciel kopalni nie, to producent. To jest cięcie kosztów. To jest ja chcę zarobić najwięcej jako firma, więc tnę koszty i zawsze i naprawdę ja już tego doświadczyłam na plantacjach jaśminu, na plantacjach kakaowca, wszędzie, w fabrykach ubrań.
cięcie kosztów najbardziej odbija się na początku, na pierwszym etapie łańcucha produkcji, czyli tnie się koszty tam, gdzie ludzie w ogóle tworzą ten surowiec, czyli w ogóle nie byłoby produktu, nie byłoby luksusowych perfum z jaśminem, gdyby nie dzieci, które o 2 w nocy wstają i zbierają jaśmin, ale to one dostają najmniejsze wynagrodzenie. No jest to absurd, do którego doprowadził konsumpcjonizm, ale uwaga, ja tutaj nie zwalałabym winy na konsumentów, bo to też jest, mi też jest trudno, bo ja mówię często w swoich social mediach, co my możemy zrobić. Nie kupujmy niecertyfikowanej Miki, nie kupujmy tego, nie kupujmy tamtego. Ale to jakby, to jest jedyne, co my mamy, czyli tą możliwość głosowania portfelem. Ale my, konsumenci, nie powinniśmy być w ogóle w takiej sytuacji, w której my jesteśmy, w której my idziemy do sklepu i my musimy przez 30 minut analizować, zastanowić się, którą rzecz możemy kupić, żeby nie była ona wynikiem nielegalnej pracy dzieci i niewolniczej pracy dzieci. Przecież to jest nienormalne. No i my, konsumenci, staramy się robić wszystko, żeby kupować etycznie, ale są pułapki. Zaprojektowano w Polsce, ale uszyto już w Bangladeszu. Ale jest wielki napis zaprojektowano w Polsce. Polska firma, ale polska firma, która szyje w Pakistanie. I naprawdę ciężko się teraz połapać jeszcze w dobie greenwashingu w tym wszystkim. I my, konsumenci, w tej sytuacji nie powinniśmy być, ale to jest jedyne, co my mamy. Głosować portfelem, wyrażać jasno sprzeciw i im więcej my będziemy jakby kupować produktów certyfikowanych, tym więcej firm będzie się orientowało, o kurczę, no to nie wiem, moja czekolada nie schodzi, bo nie ma fair trade, a ta, która jest fair trade'owa, schodzi, bo ludzie wolą kupować certyfikowaną. Tylko tak możemy działać, ale naprawdę korupcja w tych państwach, politycy, którzy mają w nosie swoich obywatelów, to jest taka siatka, taka ogromna siatka, którą jakby ja jako jedna osoba nie jestem w stanie rozbić, no ale kropla drąży skałę i zawsze coś może się zmienić. Mam nadzieję. Ale to tylko presja konsumencka, mam wrażenie, że może to zrobić. Naprawdę, że my, konsumenci, mamy ogromną siłę, z którą marki będą musiały zacząć się liczyć. Przecież są przepiękne akcje. Studenci zablokowali pop-upy przecież właśnie chińskiego giganta Sheina. Powiedzieli, że nie chcą, żeby na uczelniach powstawał pop-up nieetycznej firmy. Więc myślę, że naprawdę jakby świat zaczyna się... Jest wielka nadzieja właśnie w pokoleniu Z, w którą stronę pójdą. Ty jesteś pokoleniem Z? Milenialsów. Milenialsów. Właśnie tak. Ja też to różnie. Że właśnie faktycznie gdzie oni pójdą? Czy oni pójdą właśnie w stronę nadkonsumpcji, czy właśnie będą obudzeni i hej, czy ja potrzebuję jeszcze więcej? No bo przecież to nie rozpływa się w powietrzu te rzeczy, które kupujemy. Tak. A propos tego właśnie, Marzenko, mam taką dygresję, bo ja o tym, co robisz, już dowiedziałam się z jakieś 2 lata temu. Więc takim wielkim sukcesem jest to, że już w ogóle nie kupuję ubrań w sieciówkach. Wszystko, co kupuję, to jest to Vinted. Ale udało mi się przekonać też mojego męża, wiesz, do tego. I ciekawa historia. On śmieszkuje w internecie, jest influencerem, tak mówiąc potocznie, i ma tam kilkadziesiątych followersów. I wyobraź sobie, że jedna z chińskich platform się do niego odezwała po współpracy. Zaproponowali mu kilkadziesiąt tysięcy złotych. I przyszedł ze mną to skonsultować. Mówię, Przemo, jakby, no nie, za żadne pieniądze, nie możesz zrobić tego reklamy. I od razu pokazałam, wiesz, fabrykę Bangladeszu z twojego kanału i on już o tym wiedział, ale przypomniał sobie ten materiał też po jakimś czasie. Od razu też, wiesz, udostępnił na swoich profilach, że jestem namacalnym dowodem, że twoja praca działa i przynosi owoce. Ale zobacz, jakie to jest, jakim też trzeba być wrażliwym i wiesz, też odważnym człowiekiem, żeby odrzucić wiesz, kilkadziesiąt tysięcy. Tak. To są pieniądze, na które się pracuje, wiesz, cały rok więcej. I wiesz, jak mały procent ludzi jest w stanie tak zrobić? Jak mały procent influencerów odmówi takiej współpracy. Bo wiesz, to, od czego odmawiamy, to nikt tego nie wie, nie? Nikt nie wie, i z ilu rzeczy rezygnujemy, bo nie są etyczne. Tak samo jak ja. Nie mam Dzieci Świata nie mają sponsora, bo etyczni sponsorzy nie mają pieniędzy tak naprawdę. Polskie małe firmy nie mają pieniędzy, a
duże firmy są nieetyczne i ja nie chcę z nimi współpracować. I to naprawdę jakby nie jest łatwe w świecie influencerów, ale wydaje mi się, że to jest odpowiedzialność, za którą powinni wziąć. Już nie mówię, są influencerzy, którzy wiadomo, że nigdy nie wezmą tej odpowiedzialności, bo nie obchodzi ich. To są często osoby, które po prostu promują nadkonsumpcję, ale wiem, że jest jakiś tam odsetek influencerów, którzy faktycznie 3 razy się zastanowią, czy coś podpisać, czy jakąś umowę, bo właśnie wiedzą już, że na przykład firma nie jest etyczna i naprawdę chylę czoła, bo ja wiem, zwłaszcza jak ktoś ma dzieci, kredyt, to odmówić takiej współpracy, zrobię rolkę i mam ileś tam tysięcy, no to wiadomo, że to jest zarobek, więc naprawdę chylę czoła przed wszystkimi, którzy są w stanie odmówić współpracy. To jest kamień milowy, bo przecież te wszystkie nastoletnie dziewczynki, to skąd one wiedzą, że chcą kupić daną rzecz? Dowiedziały się z Instagrama najczęściej teraz już. Tak, Marzenko, jeszcze tym, którzy nie do końca wiedzą, nie są doinformowani, powiedz proszę, co się dzieje z takimi później ubraniami? Czyli ktoś sobie kupuje taki ten tak zwany haul zakupowy, przyjeżdża, robi reklamę w internecie, odsyła i co się z tym dalej dzieje? To jest w ogóle niesamowite. To musi wybrzmieć. Tak. Odsyłanie. W ogóle mówisz teraz o zwrotach, tak? Zwroty to jest w ogóle osobna historia, ponieważ bardzo dużo zwrotów nie opłaca, jakby większy koszt marka ponosi tego, żeby przeglądnąć daną rzecz, sprawdzić, czy jest nieuszkodzona, sprawdzić, czy nie jest noszona, nie ma przykrego zapachu i jakby wypuścić ją z powrotem do sprzedaży. Więc cała masa rzeczy nieużywanych z metkami często w ogóle jest spalana, niszczona, a czasami jest wysyłana dalej do krajów, na przykład na pustynię, gdzie zalegają, czy na plażę w Ganie. Ale w ogóle bardzo ciekawa rzecz, wydaje mi się, jeśli chodzi o plażę w Ganie, jest rzeczy używanych, które my decydujemy się wyrzucić, czyli nie zwrócić z powrotem do danej firmy, tylko właśnie wyrzucić, bo są kontenery, tak, są PSZOK-i, do niedawna jeszcze było Polski Czerwony Krzyż, są kontenery fundacyjne i część ludzi sądzi, że jeżeli my wrzucimy ubranie do tych kontenerów, to te ubrania powędrują prosto do ludzi z Polski, nie wiem, do domów dziecka, do ludzi potrzebujących. Tak się nie dzieje. Te ubrania w momencie wrzucenia do kontenera, one idą na sprzedaż. One idą do sortowni, potem są sprzedawane. I to jest jakby legalne działanie fundacyjne, ponieważ te fundacje, które mają te kontenery, jakby muszą z czegoś realizować swoje cele statutowe, więc ze sprzedaży tych ubrań. I w tych sortowniach ubrania dzielone są nawet na kilkaset kategorii. I te najmniej zniszczone, najlepsze zostają w Polsce, są sprzedawane do second handów lub do sklepów vintage. A te, które są w gorszym stanie, są eksportowane poza granice kraju. Jak teraz, czekaj, bo to jakiś czas temu te liczby analizowałam. 400 tysięcy. Teraz ci nie powiem, ale faktycznie znaczna część jest eksportowana za granicę, a 40% trafia do krajów Afryki, między innymi do Gany, na plaży w Ganie. I co się dzieje, kiedy te ubrania w ogóle są pakowane w bele? I to nie dzieje się tylko u nas, bo są jakby bele z Europy, są bele stricte z Polski, są bele na przykład z napisem Londyn, są bele z Chin, z Japonii i te bele 50-60 kilowe przybijają do portu i one dalej są częścią tego globalnego łańcucha używanych ubrań i one znowuż są sprzedawane. Sprzedawane są ludziom, którzy mają stoiska na takim markecie używanej odzieży Cantamanto i oni taką belę kupują za cenę od 400 do $600. Czyli pomyśl sobie, jaki to jest zarobek, bo to też nie jest tak, że te bele z naszymi używanymi ubraniami, no dobrze, nie trafiły do potrzebujących w Polsce, ale przynajmniej trafiły do potrzebujących w krajach Afryki, gdzie faktycznie zapotrzebowanie na te ubrania jest, bo ludzi nie stać na kupowanie ubrań. Nie. One są kupowane za ciężkie pieniądze i aż 40% ubrań z danej beli
nie nadaje się do użytku, jest tak złej jakości, bo to są na przykład ubrania właśnie z chińskich platform, które już są rozdarte. Poliester, jakby często to są w ogóle na szwach się rozchodzą te rzeczy, albo są brudne, przepocone. To są takie typowe odrzuty, lądują tam właśnie. I 40% nadaje się do śmieci. 100 ton tygodniowo trafia 100 ton ubrań. 15 milionów sztuk odzieży w ogóle trafia co tydzień do marketu Cantamanto i 100 ton powinna być utylizowana, ale miasto jest w stanie przerobić tylko 70 ton. I 30 ton ląduje w ściekach burzowych, a stamtąd właśnie na plaży. Bo też słyszałam opinię, że ludziom się wydaje, że one przyjeżdżają, te rzeczy jakby na statkach, w kontenerach i się je po prostu wyrzuca na plaży. Nie. Ci ludzie próbują je wprowadzić w obieg, kupują je za ciężkie pieniądze, ale są tak złej jakości. Też poliestrowe ubrania w warunkach afrykańskich są, no tak jak dzisiaj mamy 40 stopni i jakby wszyscy starają się postawić na len, czy bawełnę, czy wiskozę. I faktycznie to jest bardzo trudne. No i ta plaża tam zalega w tych ubrań, morze zalega tymi ubraniami i ja spędziłam jeden dzień z rybakami i ten widok, kiedy ja widziałam, że oni zamiast ryb łowią ubrania, to ja pomyślałam, świat się kończy, po prostu świat się kończy. Autentycznie były sieci całe pełne ubrań i wygrzebywali jakieś tam małe ryby, bo też jakby ryby przestały żyć już w tym miejscu i oddaliły się z tego powodu, że tam wszystko jest mikroplastik, toksyny i tak dalej. Także to jest taka duża lekcja, że jakby wyrzucając coś do kontenera, to nie jest tak, że powinniśmy o tym zapomnieć, nasz wyrzut sumienia został jakby zaspokojony, tak? Bo wyrzuciliśmy i to trafi do potrzebujących. No być może nie, być może będzie zalegało na plaży, gdzie 300 lat będzie się rozkładało. Jak ty sobie radzisz, powiedz, psychicznie, doświadczając takich rzeczy, kiedy wracasz do Polski, masz te wszystkie historie w sercu, rezonują z tobą. Jak dbać o zdrowie psychiczne? Mogę powiedzieć, jak nie dbać o zdrowie psychiczne. To jak nie dbać? Niestety faktycznie bardzo zdrowie psychiczne zaniedbałam, bo ostatnie 5 lat to jest albo realizowanie materiałów, albo siedzenie na postprodukcji tych materiałów i faktycznie to jest też tak, że mam wrażenie, że ostatnie parę lat przetrwałam na takim skupieniu, czyli muszę coś zrealizować, zmontować, zrealizować, zmontować, zrealizować, zmontować i jakby w ogóle nie miałam takiej refleksji, dziewczyno, a kiedy zadbasz o siebie? Poszłam raz na terapię, po 2 miesiącach okazało się, że na 7 miesięcy wyjeżdżam, bo robię cały sezon. Myślałam, że inaczej mi się to uda rozłożyć. Nie udało się, wiedziałam, że zajmie to dużo czasu, więc żaden terapeuta nie przyjmie osoby, która nie pracuje regularnie. Też terapia online nie za bardzo wchodzi w grę. Ja często jestem w namiocie bez żadnego zasięgu. To jest, a poza tym od wschodu do zachodu kręcę, no to gdzie miałabym nagle godzinę rozmawiać z terapeutą? Więc faktycznie to tak wygląda i dopiero teraz, kiedy zaczęłam pisać książkę i te wszystkie historie, no nie wszystkie, część z nich jakby muszę na nowo do nich wracać sprzed 3 lat, sprzed 4 i jeszcze raz je opisywać, widzę, jak bardzo mnie one kosztują. Widzę, jak po prostu ja piszę i tylko takie łzy tu lecą i całą mam koszulkę mokrą, bo znowu te dzieciątka, niektóre już wiem, jak się ich los potoczył. Niektóre są w bardzo jeszcze gorszej sytuacji przez na przykład rodziców, którzy nie dbają o to, żeby je wysłać do szkoły. I teraz wiem, jak wiele mnie to kosztuje i że ja powinnam o to zdrowie psychiczne zadbać, ale powiem ci szczerze, że naprawdę nie wiem jak, bo jakby w takim systemie życia no jest to bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. Ale proszę nie brać ze mnie przykładu. Marzenko, a jakie koszta fizyczne na przykład, wiesz, ponosisz po pracy w Azji, w Afryce? Czy miałaś jakieś sytuacje, że ciało ci odmówiło posłuszeństwa po prostu? No właśnie, najgorsze to jest to, że kiedy ciało mi odmawia posłuszeństwa, to ja mu każę być posłusznym. Ci podam przykład. Pierwsza historia to jest moja anegdota ulubiona mojego męża.
To była Birma jakieś 8 lat temu. Tam kręciłam materiał o dziewczynce, która jeździ za balonami, goni balony. Gigi chyba, tak? Tak, Gin, żeby sprzedawać pocztówki. I faktycznie w Birmie się strasznie zatrułam. I w ogóle to zatrucie trwało 3 tygodnie. Po prostu 3 tygodnie wszelkich objawów zatrucia pokarmowego. Ja w zasadzie nic nie jadłam, miałam jakieś tam elektrolity, cały czas wymiotowałam. I później po tej Gin jeszcze pojechałam kręcić materiał o mniszkach i mnichach w Birmie. I to już po prostu wyglądało tak, że ja wstawałam o wschodzie słońca z tym aparatem i po prostu kręciłam, wymiotowałam. Robiliśmy wywiad i po prostu Damian tylko widział, że ja się robię zielona i mówi tak, robisz się zielona, a ja wiem i mówię, excuse me, szłam za krzaczek, wymiotowałam i znowu wracałam do wywiadu. I podobna sytuacja była teraz właśnie w plemieniu Suri, kiedy strasznie się zatrułam, ale wiedziałam, że mogę tam być tylko 3 dni. Przez te bojówki trudno powiedzieć ochroniarz, ale jeden z członków plemienia z karabinem, który nas niby bronił, on po tych 3 dniach musiał wyjechać do innej wioski i powiedział, nie będę was ochraniać, tu nie ma nikogo zaufanego, więc ja wiedziałam, że mamy 3 dni na zrealizowanie tego materiału, a potem jeszcze 3 dni drogi do pierwszego miasteczka takiego, gdzie jakiś lekarz może być. I ja po prostu wiedziałam, że ja muszę skupić całą siebie, mimo tego zatrucia, muszę nakręcić ten materiał i naprawdę byłam zielona na twarzy przez pół historii i faktycznie o tyle było wyzwanie, że żyliśmy w namiocie niedaleko od członków plemienia i dzieci zawsze są bardzo zainteresowane przybyszami. I faktycznie te dzieci, ten krzak musiałam ciągle iść i te dzieci za mną dreptały. Jest to po prostu zatrucie pokarmowe, w którym towarzyszyła mi 5 po prostu małych dzieciaczków i po prostu bardzo wspierały mnie w tym wymiotowaniu i w tym wszystkim. Więc to też było takie ciekawe, ale faktycznie najgorzej jest, jak zachoruje Damian, bo on jakby niesie największy gimbal, największy aparat i jakby bez niego ja sama tak nie nakręcę dobrze jak on, po prostu nie mam takiego oka, nie mam też tej stabilności w rękach, ale właśnie w Suri on zaraził się, ugryzła go pchła piaskowa, która złożyła jaja w jego ciele i całe szczęście, kiedy już było bardzo źle i miał już 42 stopni gorączki, zemdlał mi na rękach, to byliśmy w Polsce i w szpitalu zakaźnym w Krakowie, przyjęli go od razu i odratowali, ale to był naprawdę najczarniejszy tydzień. I właśnie to jest tak, że człowiek się boi, tak mówię, jechaliśmy do Suri i baliśmy się wielkich wojowników z karabinami, a załatwiła Damiana po prostu najmniejsza pchła na świecie, pchła piaskowa. Tak. I to są rzeczy, przed którymi nie jesteśmy w stanie się ochronić. Nie ma szczepionki, nie ma niczego, po prostu przyszła pchła i złożyła jaja i tungoza się zaczęła i właśnie tam zakażenie, więc nigdy nie przewidzimy, co się stanie. To jednak jest i też brak dostępu do służby zdrowia, to też jest ryzyko. Kiedy jesteśmy na Madagaskarze w kopalniach Miki, tam nie ma dostępu. Jeżeli nam się coś stanie, nikt tam nas nie uratuje. Po prostu służba zdrowia tam jest na tak niskim poziomie i w ogóle tak naprawdę jej nie ma. Tam ludzie mówią, że jak jesteś chory, to lepiej wsiąść w samolot i polecieć na Mauritius, bo na Madagaskarze nikt cię nie uratuje. O, Nie? wow. A powiedz, czy miewasz czasem wyrzuty sumienia, że ty masz w Polsce wszystko, a obcujesz z dziećmi, które nie mają nic? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, dlatego mam taką wręcz paranoiczną konieczność jakby oszczędzania wszystkiego i jakby nie jestem w stanie wyrzucić połowy pomidora, nawet jakby zgnił, po prostu nie wyrzucę go, zjem go zgniłego. Nie dopuszczam do tego, żeby zgnił, ale faktycznie jakby oszczędzanie wody, nie podlewanie trawnika. Mam najbrzydszy ten trawnik na ulicy. Wszyscy mają piękny. Nie jestem w stanie podlać trawnika wodą. Po prostu nie jestem w stanie, wiedząc, że dzieci chodzą parę kilometrów, kilka godzin, kopią dziury. Nie jestem w stanie jakby zużywać wody na podlanie trawnika, nie? Są takie rzeczy. Wchodzę do Biedronki, wchodzę do sklepu i jakby ta ilość, ten dobrobyt, który ja widzę, mogę wybrać spośród 10 jogurtów, mam takie
kurczę, jak my byśmy mieli trochę mniej, oni trochę więcej, nie? Nie da się tego zrobić, ale faktycznie staram się żyć jak najskromniej to możliwe, bo wiem, że jakby, że trzeba bardzo doceniać to, co się ma. Bardzo doceniać. I w ogóle uważam się naprawdę za... Jakby nie obchodzi mi, mam stary, używany samochód. Wygląda on jak wygląda, bo nie jestem też najlepszym kierowcą, więc czasami jest obdarty. I jakby w ogóle nie mam takiej... Czasami słyszę, o Jezu, może byś jakiś nowy samochód. Ja tak myślę sobie, po co ja mam kupować na kredyt jakiś samochód? Jakby po co? On jedzie. To jedzie ten samochód. Po co mi... Nie wiem... Po co mi coś innego, nie? Więc faktycznie to jest taka duża lekcja, ale mam wyrzuty, że właśnie otwieram lodówkę i tam jest, nie? Tam jest jedzenie. I jakby chciałabym, żeby każdy miał to jedzenie, nie? Oczywiście wiem, że pracuję na to, także całe życie się uczyłam, kształciłam, ale inne dzieci też by chciały się uczyć i kształcić. Więc też mam tak, że jak ciężko mi jest, jak widzę dzieci, które, nie wiem, tam narzekają, czy awanturują się o jakoś tam brak zabawki, czy czegoś, to tak bardzo chciałabym im tak przekazać za pomocą dotyku, że hej, zobacz, jak wygląda inny świat i wtedy naprawdę będziesz szczęśliwym dzieckiem, bo wiesz, że te rzeczy inne nie są potrzebne, ale nie da się. Nasze dzieci są wychowywane w tej rzeczywistości i widzą, że inne dziecko w klasie ma lepszy telefon, lepsze buty. Sama byłam wyśmiewana bardzo, to nie było gimnazjum, podstawówka. Przeprowadziłam się z Zakopanego do Wrocławia i faktycznie byłam wyśmiewana, bo nie miałam firmowych butów Nike Superstar i pamiętam, że bardzo marzyłam o tych butach i na każde wigilie liczyłam, że te buty się pojawią. No nie było rodziców stać na buty za, nie wiem, 200 zł wtedy i faktycznie ja się czułam taka gorsza, że ja nie mam tych Nike'ów Superstarów i tak było mi wstyd. A teraz sobie myślę, Boże, jakbym teraz miała Nike Superstary, byłoby mi wstyd, że je mam, ponieważ wiem, że Nike nie wypłaca wypłat swoim pracownikom. I jakby dziś mam takie inne poczucie. Dziś jestem dumna, że noszę ubrania z second handu, że 5 razy w studiu Dzień Dobry TVN jestem w tej samej sukience, 20 razy w tych samych butach. Te same kolczyki mam od 4 lat i jestem z tego naprawdę dumna i chciałabym, żeby żadne dziecko, żaden nastolatek nie dał sobie wmówić, że jest gorszy, bo nie ma czegoś firmowego, drogiego. Często firmowe i drogie to jest płacimy nie za jakość, tylko za markę, a marka często nie obchodzi jej los tych właśnie pracowników, którzy są na początku łańcucha produkcji. I często też słyszę taki zarzut na Instagramie, że pokazuje pani polskie marki, które są drogie. I taka wspaniała dziewczyna, jej Instagram się nazywa Ola Nowe Perspektywy, umieściła takie porównanie, zrobiła taki kolaż właśnie rzeczy firmowe, tam Nike, Adidasa i rzeczy polskich marek. Tutaj na przykład 100% wełna merino, a tutaj jakiś nylon, dziadostwo. Tak. I to są rzeczy w tych samych cenach, ale Nike może powiedzieć cenę, a polska marka już nie. Przecież właśnie to polska marka szyje etycznie i krawcowa dostaje odpowiednie wynagrodzenie, a my mamy jakość na lata. No ale niestety właśnie tak się przyjęło, że za globalne brandy jesteśmy w stanie zapłacić, a za małą polską markę już nie. I mam nadzieję, że to się powoli zmienia. Marzenko, musimy powoli już zmierzać do końca. Dopiero siadłyśmy. Już, tak. Już jest ta godzina. Ale takie 2 ostatnie szybkie pytania. Pierwsze, jakie są twoje marzenia? Mam marzenia. 2 teraz, takie największe. Jedno marzenie to jest właśnie, już się nie mogę doczekać. W Iten w Kenii, tam gdzie mamy 258 rodzin adopcyjnych, dzieci adopcyjnych, już więcej chyba nawet, tam jest taka sytuacja, że nie ma tam domu dziecka. I dzieci, które nie mają rodziców, zostały porzucone, chodzą od domu do domu, od sąsiada do sąsiada z całym swoim dobytkiem, czy na przykład z jednym woreczkiem, gdzie jest plastikowa miseczka i proszą sąsiadów, żeby ich przenocowali. To jest jakby
to jest dużo gorsze niż dom dziecka. W domu dziecka przynajmniej dziecko ma swój stały kąt. I też niestety dziewczynki nastoletnie, 10-11-letnie, które w ten sposób po prostu chodzą od domu do domu, często padają ofiarą gwałtów. Ostatnio dostałam zdjęcie dziewczynki 11-letniej, która sama sobie wybudowała chatkę, wzięła jakieś stare deski, wybudowała sobie chatkę, żeby nie prosić sąsiadów, tylko żeby tam w razie deszczu sobie przenocowywać. I chciałabym, tam dzieci w ogóle nazwały ten nasz program adopcyjny Marpo, Marzena i Poland, Marzena and Polish Friends, co w ogóle mnie to przeraża, że ktoś pomyśli, że ja Marzena nazwałam swój program adopcyjny, ale dzieci nazwały, bo dzieci świata nie są w stanie wymówić, więc jest program Marpo i chciałabym, znaleźliśmy taki stary budynek, który moglibyśmy wynająć, odremontować i stworzyć tam Marpo Safe House, czyli to byłby taki dom, do którego każde dziecko, które się błąka, żeby mogło przyjść, żeby miało łóżko, żeby mogło zjeść ciepły posiłek. Chciałabym, żeby tam zawsze codziennie była pani kucharka, żeby była taka pani ciocia opiekunka, bo tam są też wspaniałe kobiety, które poznałam, które odeszły od mężów, alkoholików, którzy biją, które nie mają pracy i po prostu chciałabym dać tym kobietom pracę, żeby one się opiekowały dziećmi, żeby gotowały dla nich i żeby każde dziecko, na przykład mam rodzinę 2 wspaniałych chłopców, bliźniaków i 1 starszy chłopiec. Oni są bezpieczni z babcią, ale raz w miesiącu przyjeżdża pijany wujek i wszystkich ich strasznie bije i kradnie wszystkie rzeczy, które mają. Worek mąki ukradnie i pobije ich strasznie. I chciałabym, żeby oni wtedy mogli uciec, pójść do Marpo Safe House i żeby wiedzieli, że dostaną ciepły posiłek, mogą się bezpiecznie przespać w łóżku. Więc to jest takie moje ogromne marzenie, żeby stworzyć bezpieczny dom właśnie tam w tym miasteczku i ten, który jest moim drugim domem. Tak teraz czuję. Tam w ogóle wszyscy mają flagi Polski, nie? Bo w ogóle najlepsze to jest to, że tam dorośli, rodzice, nauczyciele myślą, że Marpo to jest jakaś wielka organizacja, że jakiś po prostu tłum ludzi zarządzających, a to jestem tylko ja i Damian, no i właśnie to wspaniałe setki ludzi, którzy zaopiekowały się tymi dziećmi. Jak ostatnio przyjechałam do nich, to oni czekali z wizytacją i myśleli, że wszyscy przyjadą, że przyjedzie tam te 300 osób z Polski, a przyjechaliśmy tylko my i były dzieci trochę zawiedzione. Tak. A drugie marzenie? Drugie marzenie, chciałabym, żeby udała się adopcja jednej z dziewczynek, Vivien. Już mamy kłody pod nogami, więc nie wiem, czy to się uda, więc to jest marzenie, które wypowiadam ostrożnie. Ale mam nadzieję, że jak będziemy tam niedługo, to że uda się załatwić. Dziewczynka po prostu nie ma dokumentu, jest jakby teoretycznie ona nie istnieje dla Kenii, nie jest w systemie adopcyjnym, w ogóle nie ma jej, bo została urodzona w buszu, porzucona przy drodze. I takich dzieci jest właśnie mnóstwo i bardzo chciałabym dać im bezpieczny dom. I już tak na koniec lądując, z czym chciałabyś zostawić słuchaczy? Z jakąś myślą jedną? Mam taką myśl, którą powtarzam często, ale myślę, że ona zawsze będzie aktualna. Żebyśmy każdego dnia pamiętali, że nic nie spada z nieba. Każda wyprodukowana rzecz ma gdzieś swój początek, ale i koniec. I jeżeli chcemy jakby znaleźć szczęście w tym trudnym świecie, to chyba najłatwiejszym sposobem jest docenić to, co się ma. I naprawdę to daje szczęście. To daje szczęście. Kropka. Dziękuję. To ja Ci dziękuję.